Powiem Wam dzisiaj taką krótką prawdę, która dotyczy mojej nauki, jeśli chodzi o język angielski. Kiedyś jak studiowałem angielską filologię, było to, no myślę, jakieś 15 lat temu. E, Te 15 lat temu, jak studiowałem, pojawiła się taka pewna zasada. Ja oczywiście starałem się jakby znaleźć różnicę między brytyjskim a amerykańskim. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, z czym to się je i w ogóle jakby strasznie byłem w tym pogubiony, ponieważ tych akcentów jest tam 30, 40 i jeszcze australijski i coś tam. I właśnie przypadkowo trafiłem na ten australijski akcent i ja zacząłem szperać po YouTubie, wtedy jeszcze hype był na tego YouTuba, pojawiały się nowe filmy i tak dalej. Bardzo dużo native'ów zamieszczało właśnie filmiki. Teraz właśnie tego filmiku niestety nie mogę odnaleźć, ale był on właśnie odnośnie australijskiego akcentu. Okazuje się, że nie tylko on występuje, ta zasada nie tylko występuje w australijskim akcencie, ale i w szkockim, ale i w brytyjskim i w tak zwanym estuary English. O tym zaraz powiem. To jest właśnie, są właśnie te rejony, gdzie my mamy trudność ze zrozumieniem tego, co oni mówią. Pokażę Wam na kilku przykładach, o co chodzi. Ta zasada jest bardzo prosta. Na pewno każdy ją słyszał, tylko chodzi o to, że ja ją niesamowicie zaniedbałem. To znaczy, ja dopiero tak po 10 latach od studiowania tej filologii, czyli myślę jakieś 5 lat temu, dopiero zacząłem się koncentrować na tej zasadzie. I to był straszny cios, jeśli chodzi o progres mojego angielskiego, przede wszystkim rozumienia, no bo na tym się dzisiaj będziemy skupiać, czyli akcent i rozumienie, i już mówię, o co chodzi i dlaczego jest to takie ważne. I teraz podstawowy błąd, a myślę, że też edukacji, jest to, że my zaczynamy właśnie od tych słów i w szkołach bardzo często mówi się, że no wiecie, jak macie hour, to nie czyta się tego o ury, tylko czyta się hour, czyli tak byśmy mogli sobie na szybko po polsku napisać, czyli jako, że godzina, czyli nie czytamy hour, tylko czytamy hour, tylko że ten temat, on jest zaniedbywany o tyle, że podają tak naprawdę 3 słowa, czyli nie wiem, 3, 4 słowa, może jeszcze jakieś by się pojawiły. Ja przynajmniej te pamiętam tak z głowy. I honest, czyli honest, albo honest też może być po brytyjsku. I teraz tylko na tym się skupiamy, natomiast nie idziemy dalej. To znaczy, zasada polega na tym, że jak słowo rozpoczyna się na literkę H, a jest to dokładnie spółgłoska, czyli te wszystkie oprócz A, E, I, O, U, Y, no to też możemy to robić. Czyli jeżeli mamy house, to mamy house. I to jest właśnie na przykład australijski, tak jak mówiłem, to jest estuary, to jest brytyjski. Jak mamy hello, oczywiście cockney tak samo. Jeżeli mamy hello, to oni mówią hello. Hello, hello, hello. I to jest na przykład coś, co mi utkwiło w głowie, ten dźwięk hello, hello, z tego filmiku australijskiego, więc no, nie będę w stanie tego znaleźć, nawet kojarzę twarz tej pani. Natomiast no, gdzieś to się zgubiło na tym YouTubie. No i teraz zobaczmy przykłady, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię. Więc bardzo ubolewam z tego powodu, że nie mogę tego znaleźć, ale przykłady to przykłady. No dobrze, to może taka krótka historia. Tutaj mamy Christian Bale i on ma akcent Cockney, a urodził się w Wales, czyli tak zwanej Walii. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w jego przypadku. Oczywiście Christian Bale, jakby ktoś tam chciał mnie poprawić, żeby być nie politycznie poprawnym. Posłuchajcie sobie, jak on mówi hell, bo hell to wiadomo bloody hell, czyli o niech to, ale zobaczmy, jak on zacznie wymawiać to hell, czyli zgubi to H, powie L albo nawet E. When you get in the ring with a pro, bloody hell. Do you remember? Bloody E, ponieważ wtedy będziemy już mówili o brytyjskie L, czyli mówiłem o tym w odcinku 76. Tutaj jakby opisywaliśmy, jak działa literka właśnie L. No i w przypadku tego słowa hell będzie tam hell. Można sobie zobaczyć. Tutaj tak zwany Ricky Gervais i on właśnie pochodzi od tego, to znaczy jakby tutaj mamy do czynienia z estuary English, zaraz opowiem, gdzie to dokładnie się mieści. Natomiast skupmy się na tym, co on tutaj mówi. When the doctor gave me the painkillers,
czyli kiedy doktorzy dali mi tam jakieś środki przeciwbólowe, posłuchajmy jak on mówi, co będzie bardzo dziwne. On powie zaimek he, czyli on. I to he powie jak i. Zwróćcie uwagę. When the doctor gave me the painkillers, he said, "No, you can't drink alcohol with these." And I went, "I don't want them then." And he went, "What?" Czyli co on tutaj mówi? On mówi nie and he went, tylko and he went. And he went. What? Czyli to te, które też tutaj jest, też o tym już mówiłem. To jest odcinek 39, czyli tutaj te w angielskim, brytyjskim, amerykańskim, można sobie obejrzeć. To są właśnie te zasady, jeśli chodzi o akcent, które są naprawdę zaniedbywane, ponieważ no, większość nie chce się koncentrować na tym akcencie, a to jest błąd, błąd, błąd. W ogóle naprawdę Wam bardzo polecam tego gościa, ponieważ te stand-upy są śmieszne i naprawdę na jego akcencie jesteśmy w stanie bardzo dużo wynieść, więc jak nie kochać tego akcentu? Tutaj specjalnie chciałbym przytoczyć ten przykład, ponieważ wśród native'ów jest coś takiego, że oni za każdym razem nie będą używać tych wszystkich zasad. To znaczy, jeżeli R-ka gdzieś tam się gubi, to nie przy każdym słowie, nie w każdej sytuacji. Tak samo jak mamy to H, które znika, ono też nie będzie gubione w każdym słowie, tylko będzie od czasu do czasu. Byłoby to bardzo dziwne i zbyt pretensjonalne, żeby w ten sposób się zachowywać, dlatego tego też nie robią. Dlatego i my nie powinniśmy się koncentrować za każdym razem na tym właśnie, na tych dźwiękach tak naprawdę, czyli ta R-ka, to H, to L, o którym mówiłem, nie wolno, bo po prostu będziemy traktowani jak dziwadła. No i tutaj oczywiście fragment, że jest rzeczywiście tak jak mówię, czyli słowa, które rozpoczynają się na H, również mogą zostać pominięte, tak jak właśnie teraz. I thought, I can't. So I hired a helicopter to and from Dublin. It cost me Czyli te dwa słowa, które się pojawiły, to helicopter i hired, czyli zatrudniłem i helikopter. I te dwa słowa również zostały wymówione normalnie z literką H. No w tym przypadku to wynająłem. Jeszcze na koniec, może żeby tak szybko zobrazować, jak to wygląda, tu mamy Szkocję, wiadomo, Irlandia Północna, tu jest Walia, tu jest Anglia i teraz Londyn jest gdzieś tutaj. No więc jeżeli mówimy o estuary English, czyli ten z H i oczywiście tam Cockney i ta cała reszta, no to ten estuary English rozciąga się jakby na północ i na zachód, czyli jest on gdzieś tutaj. Albo tutaj. I teraz, jeżeli tam sprawdzałem sobie, że to są dwa jakieś miasta, pod które podchodzą, czyli rozciąga się jakby do tych dwóch miast i tam już niedaleko jest właśnie Londyn, możecie sobie nawet sprawdzić. To jest Croydon i to jest Watford. To są te dwa miasta. No i tam w okolicach Londynu też spokojnie taki akcent usłyszymy. Natomiast ja jestem też zwolennikiem tego, żeby nie uczyć się może specjalnie osobno akcentów, że na przykład ten jest taki, tylko żeby poznać te zasady i ostatecznie się z nimi jakby zmierzyć. No i wreszcie zacząć rozumieć, więc jeżeli bardziej poznamy zasady i będziemy wiedzieć, że w tym akcencie, ale niekoniecznie musimy to wiedzieć, jeżeli ktoś się na tym nie koncentruje i nie jest mu to potrzebne, to po prostu poznać zasady i móc rozumieć. I tyle. Myślę, że wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, czy może chcielibyście pociągnąć temat dalej, zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno się odniosę do tego. No i co, bardzo dziękuję i do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej!